Sezon szkolny tuż, a do mojego sklepu właśnie trafiły nowe wzory. Zajrzyjcie koniecznie na Kapsel. Znajdziecie tam zarówno wszelkiego rodzaju, koloru i rozmiaru piórniki, plecaki, torby, koszulki dziecięce, damskie, męskie, sportowe oraz bluzy. Wszystko w dowolnym dla Was rozmiarze. Ale to nie wszystko, ponieważ Creepypasta SK oferuje dla Was także kubki termiczne, czapeczki, poduszki, etui na telefony, magnesy, a nawet piżamy. Nie czekajcie i zamówcie już dziś i cieszcie się zakupami z logiem Waszego ulubionego kanału. Gwarancja i jakość przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. Sława, pieniądze, obiecująca kariera. Wydawać by się mogło, że gwiazdy są w czepku urodzone. Niestety wiele światowych gwiazd, mimo bogactwa i sławy, musiało zmierzyć się z tragicznymi przeciwnościami losu. Kultowy bohater filmów akcji, propagator wschodnich sztuk walki w Stanach Zjednoczonych, Bruce Lee, zmarł w wieku zaledwie 33 lat. Przyczyną śmierci był obrzęk mózgu, chociaż wkrótce zaczęły się pojawiać teorie, że mężczyzna zginął z rąk członków mafijnej chińskiej triady lub mnichów z klasztoru Shaolin, którzy ponoć zastosowali na nim legendarny cios wibrującej pięści. 20 lat później jego syn, Brandon, zginął tragicznie na planie filmu Kruk, w którym grał główną rolę. Podczas kręcenia sceny strzelaniny okazało się, że ktoś podmienił ślepe naboje w pistolecie na prawdziwe. Po tym zdarzeniu zaczęto mówić o klątwie. Mówiono o tym, że Kruk jest przeklęty, ponieważ na jego planie działy się dziwne rzeczy. Było wiele groźnych wypadków. Inne plotki mówią, że śmierć ojca i syna ma związek z paktem z siłami nieczystymi, który przyniósł sławę Bruce'owi. Ostatnie lata dla Celine Dion są wyjątkowo okrutne. Kanadyjska piosenkarka od wielu lat wiodła szczęśliwe życie u boku męża i menadżera René Angelia. W międzyczasie na świecie pojawiła się trójka ich synów, René, Charles i bliźniaki Nelson i Eddie. Niestety w 1998 roku u jej męża zdiagnozowano raka krtani. Jego stan zdrowia szybko się pogorszył. René miał 3 nawroty choroby. Długą walkę z rakiem przegrał 5 lat temu w styczniu. Kolejna tragedia Celine spotkała 2 dni po śmierci męża. Piosenkarka straciła brata, który również zmagał się z nowotworem. Miał raka gardła, języka i mózgu. Tego dnia jej mąż René obchodziłby urodziny. Kiedy Celine próbowała się otrząsnąć po rodzinnej tragedii, nadeszła kolejna. Nowotwór zaatakował także szwagra wokalistki. Mężczyzna przebywał w domu opieki Maison Adamar Dion, który został nazwany od imienia ojca Celine. Ademar zmarł w 2003 roku z powodu nowotworu kości. Keanu Reeves, znany z głównej roli w filmie Matrix, przez wiele lat zmagał się z żałobą po śmierci ukochanych osób i przez te jakże osobliwe tragedie wciąż nie może ułożyć sobie życia. Na przykład mając 3 lata widział, jak odchodzi jego ojciec. Po tej tragedii miał problemy z nauką i ciągle zmieniał szkoły. Kiedy już wychodził na prostą w wieku 23 lat, wskutek przedawkowania narkotyków zmarł jego najlepszy przyjaciel. W 1998 roku natomiast Kean był szalenie zakochany w Jennifer Sim, z którą rok później spodziewał się dziecka. Niestety po 8 miesiącach dziewczynka urodziła się martwa, a ich związek się zakończył, a ponad rok później załamała go wiadomość o tragicznym wypadku samochodowym, w którym zginęła Jennifer. Aktorka o wielkim sercu wychowała 15 dzieci, w większości adoptowanych. Szereg nieszczęść w życiu Mii rozpoczął się już w dzieciństwie. Pierwszy raz straciła bliską osobę w wieku 13 lat, kiedy jej brat zginął w katastrofie lotniczej. 4 lata później jej ojciec zmarł na atak serca. Tuż przed śmiercią jednak próbował dodzwonić się do ukochanej córki,
która nie odbierała telefonów. Mia przez wiele lat próbowała ułożyć sobie życie i założyć dużą rodzinę i dopiero z Woodym Allenem udało jej się taką stworzyć. Do czasu, kiedy odkryła romans reżysera z jej adoptowaną córką. W międzyczasie Mia straciła drugiego brata, Patricka, którego okoliczności śmierci budzą wątpliwości. Został on bowiem znaleziony martwy w swojej galerii. Przedwcześnie zginęły także jej dwie adoptowane córki, Tam i Lark, która zmarła na tajemniczą chorobę. Z kolei w 2016 roku Mia musiała zmierzyć się ze stratą adoptowanego syna, ponieważ 27-letni Tadeusz został znaleziony z raną postrzałową w samochodzie. Whitney Houston była jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzyki popularnej, jednak pomimo ogromnego sukcesu jej życie obfitowało w skandale. Pod koniec lat 80. Houston i wokalistę Bobiego Browna połączyło wielkie uczucie, ale także uzależnienie. Kokaina, silne leki, alkohol były nie tylko częścią ich związku, ale również przyczyną jej śmierci. Piosenkarka w 2012 roku została znaleziona martwa w wannie. Ukochana córka piosenkarki, Bobby, nie mogła poradzić sobie ze stratą matki i 3 lata po jej śmierci w równie dramatycznych okolicznościach zmarła w wieku 22 lat. Nad rodziną Giovanniego Agnelli, założyciela firmy Fiat, podobno wisi fatum i zaczęło się to wszystko właśnie od niego samego, Giovanniego Agnelli. Eduardo żył pełnią życia. Pracował w firmie ojca, miał mnóstwo pieniędzy, kochał piękne kobiety i wystawny styl życia. Ożenił się z Virginią Bourbon del Monte. Para miała 7 dzieci. W 1935 roku Eduardo wsiadł do małego samolotu pilotowanego przez mistrza pilotażu Arturo Ferrarina. Doszło do katastrofy. Agnelli zginął, a pilot przeżył. Po śmierci męża Virginia zwariowała, brała narkotyki i piła. Zdarzało jej się przychodzić na przyjęcia nago. W 1945 roku zginęła w wypadku samochodowym. Najstarszy syn pary, Giorgio, również miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Podejrzewano u niego depresję i schizofrenię. Mężczyzna zmarł w wieku 35 lat w szpitalu psychiatrycznym. Nestor rodu wyznaczył na swojego następcę swego imiennika, którego nazywano Gianni. Gianni przez wiele lat kierował koncernem, jednak z czasem podupadł na zdrowiu. Potrzebował następcy. Jego syn Eduardo zupełnie się do tej roli nie nadawał, dlatego na następcę wyznaczono bratanka Gianniego, Giovanniego Alberto. Mężczyzna ten był bardzo zdolny i pokładano w nim wielkie nadzieje. Niestety w 1997 roku 31-letni Giovanni zachorował na raka żołądka i wkrótce zmarł. W 2000 roku Eduardo, który nie mógł zdobyć uznania ojca, skoczył z mostu samobójców. Teraz firmę przejąć mieli wnukowie Gianniego, John i Lapo. Ten ostatni wywołał niemały skandal, kiedy miał zapaść po mieszance narkotyków i alkoholu. Wszystko to miało miejsce w domu pewnej drag queen. U progu wielkiej sławy ta amerykańska aktorka Grace Kelly porzuciła Hollywood i wyprowadziła się do księstwa Monako, aby poślubić księcia Rainera III. Brzmi jak bajka, ale tak nie jest, ponieważ rodzina Grimaldi od lat skrywała mroczne tajemnice. Podobno na monakijskim rodzie ciąży klątwa, której korzenie sięgały XII wieku. Książę Rainer I zgwałcił jedną ze swoich poddanych, która rzuciła na niego klątwę i od tej pory żaden Grimaldi nie mógł zaznać szczęścia w małżeństwie. Grace Kelly miała paść ofiarą tego przekleństwa. Niektórzy mówili, że nie pogodziła się z życiem w złotej klatce. 14 września 1982 roku księżna zginęła w wypadku, a jej mąż pogrążył się w żałobie. Ich dzieci również podejmowały złe wybory uczuciowe.
Natalie Wood zagrała w wielu kasowych filmach, a rola w Buntowniku bez wyboru u boku Jamesa Deana przyniosła jej sławę i nominację do Oscara. Życie napisało jednak tragiczny epilog do historii tej gwiazdy. Okoliczności śmierci aktorki wciąż są owiane tajemnicą. Aktorka utonęła podczas rejsu jachtem. Spekuluje się, że padła ofiarą morderczej zazdrości jej męża, Roberta Wagnera. Niektórzy wspominają o klątwie, która zabiła większość aktorów Buntownika bez wyboru. Inni przywołują opowieść o matce gwiazdy, która ponoć usłyszała od wróżki, że jej córka zginie w wodzie. Czy pamiętacie serial Frasier? W rolę sympatycznego psychiatry wcielał się Kelsey Grammer. Jednak mało kto wie, że jego rodzinę też prześladuje fatum. Rodzice aktora rozwiedli się. Jego ojciec Frank założył drugą rodzinę. W 1968 roku pewien mężczyzna podpalił zaparkowany przed domem samochód Franka. Kiedy właściciel wyszedł zobaczyć, co się dzieje, napastnik dwukrotnie do niego strzelił oraz groził, że przyjedzie ciało. Mężczyzna okazał się niepoczytalny i zamknięto go w szpitalu psychiatrycznym. W 1973 roku 18-letnia siostra aktora, Karen Grammer, pracowała w restauracji, spod której porwało ją 4 mężczyzn. Przewodził im seryjny morderca Freddie Lee Glenn. Zgwałcili oni Karen, poderżnęli jej gardło i wyrzucili z jadącego samochodu. Dziewczyna jeszcze żyła i próbowała doczołgać się do pobliskiej posiadłości, aby poprosić o pomoc. Niestety nikogo nie było w domu, a Karen nie dała rady iść dalej. Zmarła na ganku. W 1980 roku dwaj przyrodni bracia aktora, Steven i Billy, wybrali się ponurkować. Wtedy jeden z braci został zaatakowany przez rekina. Drugi, próbując bronić brata, zbyt szybko wynurzył się z głębin i zmarł na zator.